Cześć, witajcie na kanale Tort. Znajdziecie tutaj lekcje uczące Was malować obrazy krok po kroku, od zera do samego końca. Jeżeli spodobają nam się nasze filmy, zostawcie nam suba oraz kliknijcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowości. Zachęcam Was również do kliknięcia w link w opisie. Możecie zostać naszym patronem, czyli wspierać nasz kanał na naszym Patreonie. Oraz możecie znaleźć więcej naszych obrazów, które tworzymy na bieżąco w naszym sklepie Etsy. A teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału. Oglądając dzisiejszy film, nauczycie się jak po kroku stworzyć swój własny ekspresjonistyczny pejzaż. Link do pobrania wzoru tego obrazu znajdziecie w opisie filmu w linku poniżej. Zaczynamy malować pejzaż. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, będzie przygotowanie kolorów na szkic oraz na niebo. Więc wyciśniemy sobie błękit. Ultramarynę. Biel jako rozjaśniacz. I czerń, żeby móc zmieszać to i zrobić, przygotować sobie odpowiednie odcienie szarości. Czerni nie musi być dużo. O. Pokażę Wam teraz, jak wygląda moja paleta. Mamy błękit, ultramarynę, czarny i biały. Dobrze. Wezmę teraz pędzel, którym będzie mi łatwo zrobić szkic i naszkicować rzeczy, które będziemy malować. Więc biorę dużo wody, pobieram wodę tak, aby tutaj utworzyła mi się taka kałuża i jakimś jasnym, niebieskawym kolorkiem będziemy na razie szkicować wszystkie rzeczy, które znajdują się na naszym obrazie. Zaczniemy sobie od linii horyzontu. Linia horyzontu będzie w jakichś 2/3 naszego obrazka. Ok. I tak, to będzie nasze niebo. Jako że malujemy warstwowo akrylami, to niebo będzie numerem 1, pierwszą rzeczą, którą w ogóle tutaj stworzymy. Zakrywając większe powierzchnie, nie będziemy musieli dzięki temu omijać detali. I tak, tutaj byśmy chcieli mieć zarysowane delikatnie góry. Stworzymy sobie dwie warstwy tych gór. Szkoła. I ta góra będzie za tą górą, dlatego będzie trochę jaśniejsza. To będzie nasz numer 2, a to będzie numer 3. Następnie musimy zbudować sobie drugi plan, czyli wszystkie rzeczy, które nie będą jeszcze najbliżej nas, ale będą wciąż troszkę dalej. Więc najdalej będziemy mieli tutaj wzgórze. To będzie wzgórze, które będzie najdalsze, więc to będzie numer 4 do zrobienia. Tutaj będzie wychodziła sobie rzeczka, taki strumyk. I ta rzeczka będzie coraz większa, im bliżej nas, żeby zachować perspektywę. Dzięki temu tutaj mamy ten pierwszy plan, połączony troszkę z drugim, bo to wzgórze będzie daleko, a tutaj z przodu będziemy mieli te najbliższe detale. I tak. Tutaj chcielibyśmy jeszcze mieć jakąś chałupkę, ale później do tego wrócimy, jak już zakryjemy pierwsze warstwy podkładami. Więc powiedzmy, że to jest całość naszym numerem 5. 5, tak samo rzeka. Rzeka może być zarówno 4, 5, jak i 6, zależy jak kto maluje. Czasami można to zrobić najpierw, czasami później. Więc zaczynamy od zakrywania sobie naszej góry, czyli całego nieba, podkładem. I tak, taki podkład chcielibyśmy zrobić. Mi się wydaje, że najpierw lepiej sobie wyprowadzić te jasne kolory,
a właściwie pośrednie, bo na kolorze nieba jeszcze będą pierwsze chmury i w niektórych miejscach przyciemnione obszary. Więc zaczynamy od zakrywania płótna. Ja używam farb Renesans, dlatego ten pigment jest trochę mocniejszy, czasami wystarczy nawet jedna warstwa. Natomiast jeżeli ktoś kupi niezbyt kryjące farby, czasami trzeba sobie tak naprawdę zrobić tak zwaną podmalówkę i to może nawet 2-3 razy, żeby ten kolor troszkę lepiej nam to zakrył. I dopiero wtedy na tym robić już taki konkretny kolor tego, co chcemy uzyskać. Pobieram troszkę wody. Woda powoduje to, że łatwiej mi pozbyć się tych wszystkich grudek, które tworzy gramatura płótna, dlatego że ta farba rozwodniona zdecydowanie lepiej wsiąka po prostu w te miejsca pomiędzy tymi wystającymi elementami. Dobrze. I staramy się w miarę równomiernie zakryć sobie tutaj całość. O. Widzicie? I znowu, jeżeli farba trochę wyschnie, już nie mam dobrze zwilżonego pędzla, to tworzy mi się taki efekt poszarpania. I tego właśnie nie chcemy, zakrywając na pewno pierwsze warstwy. Czasami jest to pożądany efekt, kiedy na przykład ktoś chce zrobić przecierki albo jakieś specjalne takie porozpraszane efekty światła, jakiegoś kurzu, dymu. Jest to wtedy ok. Natomiast jeżeli nie chcecie mieć takiego efektu, zawsze pamiętajcie, trzeba pobrać troszkę więcej wody. Więc pobieram sobie wodę, rozwadniam znowu moją farbę i kontynuuję malowanie tego podkładu pod niebo. No i jak widzicie, właściwie cała ta górna partia jest już zakryta. Teraz jeszcze chciałbym, żeby troszeczkę mimo wszystko to niebo nie było jednolite, tylko różniło się od siebie. Więc do lewej strony dodamy trochę więcej tej ultramaryny. Zrobimy efekt takiego melanżu, żeby to pomału przechodziło od ciemnych do jasnych kolorów. One nie będą jakoś bardzo się różniły, natomiast mimo wszystko fajnie, gdybyśmy zrobili trochę takiej gradacji stopniowej. Ok, i na tym podkładzie tak naprawdę będziemy mogli już śmiało sobie robić chmury, różnego rodzaju detale, ale wrócimy do tego, kiedy ten podkład sam wyschnie, lub można oczywiście wziąć suszarkę, podsuszyć sobie, wtedy jest zawsze trochę szybciej. Zależy od tempa naszej pracy. Teraz przejdziemy sobie do góry, tej tutaj z tyłu, numer 2. I jako, że ta góra jest mało widoczna, jest daleko, przykrywa ją warstwa powietrza, musimy pamiętać o tym, żeby cały czas trzymać się kolorystyki nieba. Więc dodamy sobie oczywiście tych samych kolorów, co były na niebie, plus troszeczkę czarnego, żeby uzyskać szarość. Ta szarość jest moim zdaniem wciąż za ciemna, więc używam bieli, żeby trochę to rozjaśnić. I pobieram wodę. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała ta góra. Wydaje mi się, że jest w porządku, widać, różni się od nieba, natomiast wciąż jest w tej kolorystyce i zachowujemy spójność naszych barw. Kolejna góra jest już bliżej od tej, więc przykrywa ją mniejsza warstwa powietrza, co znaczy, że tak naprawdę musi tworzyć troszkę większy kontrast, dlatego dodamy jeszcze więcej tego czarnego. Ja pobieram dosłownie malutką kropelkę, bo to się bardzo mocno i intensywnie zmienia. Pomieszamy go też z niebieskim, żeby wciąż trzymać się tych kolorów. I zobaczcie, ta góra będzie już ciemniejsza. Ok. W
ten sposób tak naprawdę cały trzeci plan zostaje zamknięty. Oczywiście to też można jeszcze zaliczyć do trzeciego planu, ale powiedzmy, że trzecim planem w tym wypadku jest tło. Teraz zaczniemy pracę nad podkładami na wzgórze. Do tego będziemy potrzebować kolorów zielonych oraz żółci i brązów. Więc ja tutaj przygotowałem dwie zielenie, jedną troszkę jaśniejszą, drugą ciemną. Wyciskam je. Jaśniejsza. I ciemniejsza. Do tego żółć jako rozjaśniacz tej zielonej. Gdybyście malowali kolory pastelowe, to rozjaśnilibyście zieleń bielą. Natomiast jeżeli chcecie zachować mocne, żywe, ostre kolory takiej zieleni, jak wręcz wyświetlanej przez ekran monitora, wtedy będziemy rozjaśniać to żółcią. Musicie o tym pamiętać. Są to zupełnie dwa różne rozjaśniacze. I oprócz tego żółtą ochrę. Żółta ochra to taki żółtawy brązik. Będzie świetnie się nadawała do połączenia z tymi zieleniami i stworzenie rodzaju takich lekko powysychanych trawek. Biorę sobie średniego rozmiaru pędza, dlatego że obszar, który zakrywam, jest już trochę mniejszy niż ten duży obszar na górze. I zaczynamy od podstawowych podkładów. U góry może być troszkę jaśniejsza ta zieleń. I słuchajcie, jeżeli to jest daleko i niebo jest w kolorze niebieskim, ja i tak dodam do tej zieleni troszkę niebieskiego, żeby wciąż zachowała kolorystykę całego obrazu, mimo że jest zielenią. I dodamy delikatnie bieli, dlatego że tutaj, widzicie, ta zieleń wciąż musi być troszeczkę zamglona. I wypełniamy sobie nasz trójkącik z napisem 4. Tutaj już powiedzmy dodamy od razu troszkę tej żółtej ochry. Ok. I zakrywamy resztę. Do dołu będzie się to coraz bardziej ściemniało, jako że jest to góra, więc im niżej jest ta góra, tym więcej cienia będzie rzucało światło. O, dodaję coraz więcej ciemnej zieleni, mieszam troszkę z brązem. Zobaczcie, będziemy mieć takie faktyczne kolory, jakie występują w naturze. Dobrze. Numer 4 został przez nas już w pełni zakryty, dlatego teraz musimy skupić się już na tych rzeczach z przodu. I teraz, jeżeli tu jest sobie strumyk, jest rzeczka, to możemy założyć, że obydwa te wzgórza są trochę niższe, bliżej rzeczki. Więc to, co jest niżej, też będzie rzucało cień. Dlatego zaczniemy od tych miejsc ciemniejszych. Będzie nam może łatwiej to sobie trochę wyobrazić. I nasze ciemne podkłady na pewno znajdą się tutaj przy samej rzeczce. Tutaj też możemy czasami dodać trochę tych niebieskości, żeby mimo wszystko trzymać się tej chłodnej barwy rzucanej przez nasze niebo. I drugą stronę domyślnie tak samo zrobimy w ciemniejszej kolorystyce. To będą cienie tak naprawdę tych naszych górek. I tutaj będzie się mieściła rzeczka. Jak widzicie, ta pierwsza warstwa tutaj niestety jeszcze nie zda rezultatu, więc tak czy siak będziemy musieli jeszcze nałożyć na to przynajmniej jedną kolejną warstwę, dlatego że po prostu farba wciąż prześwituje, a chcemy to bardzo ładnie zakryć po prostu jednolitym kolorem, który chcemy uzyskać. I teraz nasze wzgórza im wyżej, tym będą otrzymywały troszkę więcej światła. Możemy to światło uzyskać za pomocą żółci lub tej żółtej ochry. I najzwyczajniej w świecie zakrywamy po prostu na razie takie pierwsze podkłady na nasze wzgórza.
Widzicie, z żółcią tak naprawdę ta zieleń wciąż jest mocno zielona, wcale się nie zamienia w żółty kolor, a daje to bardzo ładny efekt światła. Prawe wzgórze właściwie ma gotowy podkład, więc przejdziemy sobie tutaj do tego, co się dzieje po tej stronie. Na samej górze pomieszam sobie troszkę żółty z niebieskim, którego użyłem wcześniej do malowania nieba, i z bielą. O, dzięki temu też będzie tutaj rzucone fajne, mocne światło. Mój bok pędzelka był delikatnie wciąż ubrudzony tą ciemniejszą zielenią, co mi dało tak naprawdę fajny efekt tutaj takiego spadku tego wzgórza. Czasami przypadek może stworzyć bardzo ciekawe pomysły. Tutaj przejdziemy sobie już w żółtą ochrę. Później dojdą jeszcze inne brązy, na przykład rudy brąz albo amber, ale na razie skupimy się na takich podstawowych podkładach, dlatego maluję głównie tymi kilkoma kolorami. Tutaj będzie trochę ciemniej, ale wciąż jaśniej niż sam brzeg tego wzgórza. Widzicie, ta bryła tak naprawdę teraz zaczyna być delikatnie już trójwymiarowa. Zielenie z bielą, troszkę więcej bieli możemy dodać na przykład w tych okolicach. To będzie miejsce, gdzie tak naprawdę zacznie nam się tworzyć taki mocniejszy kontrast, gdzie będą takie cienie rzucane przez te krzaczki z przodu. Tutaj mamy sytuację, gdzie musimy stworzyć jakieś ciekawe przejście. Dlatego najlepiej jest wziąć ten kolor, pomieszać je ze sobą i wypełnić przestrzeń pomiędzy. I zostaje nam ta przestrzeń oraz nasza rzeczka. Dlatego, tak jak mówiłem, z przodu znajdą się kolory najciemniejsze, więc do mojej ciemnej zieleni dodam jeszcze czerni jako ściemniacz. I zrobimy tutaj od razu mocniejszy, taki ciemny podkład, żeby nasze cienie, na których później będziemy tworzyć te krzaki, te kwiatki i wszystkie rzeczy, które są z przodu, po prostu już były gotowe pod spodem. I znowu pobieram sobie czarny, mieszam z zielenią i wypełniamy cały ten obszar. Dobrze. Tutaj na samym spodzie chcę już, żeby było mocno ciemno. Dlatego już oczywiście nie samym czarnym, wciąż przemieszanym z zielenią, ale takim naprawdę mocno ciemnym kolorem chcę stworzyć sobie mocny kontrast. O, zobaczcie. Dzięki temu te cienie z przodu będą najmocniejsze. I już do końca w ten sposób zakryję sobie moje płótno. Pobieram wodę. Znowu powstają mi kropki. Teraz tym samym mocno ciemnym kolorem mogę jeszcze wzmocnić trochę te brzegi samej tej rzeczki. Zobaczcie. To jeszcze mocniej nam skontrastuje, wzmocni tutaj te cienie i pokaże, że te wzgórza są takie mocno trójwymiarowe. I jeżeli chodzi o podkład tak naprawdę na nasz teren, to by było na tyle. Teraz przejdziemy już sobie dalej do rzeczki.
Na rzeczkę chciałbym stworzyć na razie kolor pośredni. Po prostu kolor, który pojawi się najczęściej na całej rzeczce. Oczywiście będą tam odbicia wszystkich rzeczy wokoło, będą refleksy, ale fajnie i łatwo jest sobie najpierw przygotować taki kolor po prostu pośredni do zakrycia tego wszystkiego. Więc to będzie taki, powiedzmy, kolor wodnisty, taki morski, kolor niebieski pomieszany troszkę z domieszką zieleni i z bielą. I wciąż pamiętamy o tym, że te rzeczy, które są bliżej, są trochę ciemniejsze, dlatego nawet naszą wodę tu z przodu od razu troszkę ściemnimy. Jako taki pierwszy podkład. Tak. Tak samo nasza woda przy brzegach też będzie się ściemniać, dlatego że te ciemne brzegi wzgórz będą się odbijały w naszej wodzie. Więc powtarzamy ten proces, dodając po prostu jeszcze do tej mokrej farby akrylowej niebieskiego, trochę wymieszanego z czarnym, żeby ściemnić nasze brzegi. I do końca kładziemy sobie podkład na naszą rzeczkę. Tutaj kawałek dalej znowu będzie trochę jaśniej, dlatego że nasze światło pada stąd i w tym miejscu woda jest jaśniejsza. Więc nawet te cienie na wodzie nie będą aż takie ciemne jak z przodu, dlatego od razu dodaję troszkę światła nawet na podkład. I nasz pierwszy podkład na cały obraz jest gotowy. Teraz albo czekamy aż to wyschnie, albo bierzemy suszarkę i sami to wysuszymy. Ja ten fragment pominę i od razu przejdziemy do następnego etapu.